Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale pokażę Wam, jak stworzyć funkcję, która umożliwi nam otwarcie zatrzaśniętych drzwi, ale dopiero od drugiej strony. Będziemy korzystać z trigger boxa oraz boolean, czyli warunków. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda. W tym momencie próbuję otworzyć drzwi, wyskakuje mi napis, drzwi są zamknięte. Kiedy przejdę na tą stronę, teraz otworzyłem, odblokowałem drzwi i mogę z nich korzystać dowolnie. Tak samo jeżeli wrócę na tą stronę, działa wszystko poprawnie. Ok, to teraz przejdźmy do stworzenia już właściwej funkcji. Przejdźmy sobie do stworzenia widgetów, które w zależności od potrzeb będą wyświetlane na ekranie naszej gry. Żeby stworzyć widget, klikamy prawym User Interface, Widget Blueprint i klikamy User Widget. Ja tego nie będę klikał, bo już mam stworzone dwa widgety na potrzeby. Otworzymy sobie jeden, tak to wygląda. Musimy dodać Canvas Panel, to jest to, co już tutaj mam, i tekst. Też przeciągamy tutaj. Canvas Panel to jest cały po prostu obszar, na którym ten widget będzie oddziaływać na naszym ekranie. Kiedy klikniemy sobie na tekst, tutaj możemy zmienić jego parametry, a tutaj jego treść. Kiedy mamy wszystko gotowe, przejdźmy sobie do ustawienia naszych drzwi. Najlepiej, żeby drzwi, jeżeli mamy razem z futryną, to żeby drzwi i futryna było jako osobne pozycje, bo inaczej funkcje będą oddziaływać na całość i będziemy otwierać futrynę razem z drzwiami. Ok, teraz co musimy zrobić, to dodajmy sobie Box Collision. Box Collision będzie pełnić funkcję naszego aktywatora do funkcji otwierania drzwi. Damy sobie to tutaj, powiększymy. Ok, jest za drzwiami, jest gotowe. Możemy sobie zapisać i teraz możemy przejść do stworzenia już właściwej funkcji. Zacznijmy tworzyć funkcję. To jest funkcja samego otwarcia drzwi, czyli dźwięk plus sama zmiana pozycji drzwi. To jest mój interfejs używania drzwi. Nie będę tego tłumaczył, to zapraszam do moich poprzednich materiałów. W tym materiale skupimy się tylko i wyłącznie na ustawieniu naszych warunków, kiedy to będzie wszystko działać. Od czego musimy zacząć? Pierwsze co, musimy sobie dodać bramkę, a będzie otwierać i zamykać nam to wszystko. Teraz dwa eventy do boxa, dajemy prawym, dajemy jeden, kiedy wejdziemy w boxa i drugi, kiedy wyjdziemy z boxa. Przesunę sobie to tutaj do góry, żeby było trochę łatwiej. Teraz damy sobie dwa custom eventy. Do otwarcia damy custom event. Ja sobie go nazwę Open from the other side, żeby wiedzieć, że to jest funkcja, która otworzyła mi z drugiej strony. A tutaj damy sobie custom event, nazwę go closed, żeby wiedzieć, że to jest funkcja zamknięcia bramki. Możecie to nazwać inaczej, ja po prostu to nazwałem tak, bo mi jest łatwiej. I teraz tak, kiedy wchodzę do boxa, wywołuję funkcję open from the other side. Kiedy wychodzę, wywołuję funkcję closed. I teraz zapisuję. I niby wszystko jest ustawione, ale w czym tkwi haczyk? W tym momencie, kiedy podchodzę do drzwi, próbuję je otworzyć, nie działają, bo stoję poza boksem. Teraz stoję w boksie, mogę otworzyć drzwi, ale jaki jest problem? Nie mam ustawionych warunków, więc wyszedłem z boksa i funkcja nie działa. Wejdę w boksa, funkcja działa. Za każdym razem to tak będzie działać, bo warunki używania tych funkcji nie są ustawione. Więc co teraz zrobić? Musimy sobie dodać dwa warunki. Jeden sobie dodam jako unstack, czyli powie mi to, że to jest drzwi są odblokowane. Nie otwarte, tylko odblokowane. A teraz nazwę sobie tylko drzwi otwarte. I teraz te dwie funkcje sobie dodamy tutaj. I wejście do boksa pozwoli mi zastosować warunek, ustawić warunek do prawdy, że drzwi mogą zostać odblokowane. A kiedy wyjdę z boksa, ustawię sobie warunek, że mogą zostać, że nie mogą zostać odblokowane, więc tutaj tak odznaczamy. Ale co chcę stosować dopiero po zastosowaniu pewnego też warunku jako gałęzi. Tą gałąź sobie dodajemy tutaj, przed tą funkcję. Tą funkcję dajemy tutaj, zamieniamy to po prostu miejscami i wtedy będzie działać. I teraz tak, warunkiem do zablokowania będzie jako drzwi otwarte. I w tym momencie, kiedy drzwi otwarte zostaną, to
naprawdę nie daje nic. Daje to na fałsz. Jeżeli drzwi nie są otwarte, to ustawi mi się warunek, że nie będę mógł odblokować drzwi i funkcja bramki będzie zamknięta. Kiedy ten warunek zostanie spełniony, tego już nie będę mógł dalej zastosować. Ale kiedy to wszystko ustawić, to już idziemy do momentu, kiedy wciskamy nasz przycisk otwarcia. Tutaj sobie też ustawiamy dwie gałęzie, ponieważ mamy dwa warunki. Wszędzie ustawiamy prawdę. Jeżeli dwa warunki zostaną spełnione, to idziemy dalej. Pierwszym warunkiem jest otwarcie naszych drzwi, w sensie odblokowanie, czyli unstack. Czyli ten pierwszy warunek, jeżeli zostanie spełniony, że stoimy w boksie, możemy użyć naszego przycisku, idziemy dalej. I teraz drugim warunkiem będzie door opened. Więc jeżeli drzwi są otwarte, no to wtedy możemy sobie otwierać, zamykać drzwi na tej zasadzie. Ale tego warunku nie mamy ustawionego, bo ja go ustawię dopiero tutaj, przy fałszu. Więc jeżeli ten warunek jest spełniony, ale ten jeszcze nie, więc dopiero mi go ustawi. Więc ja sobie go daję jako set, jako prawdę i on będzie fałsz. Czyli za pierwszym naciśnięciem będzie działać ten warunek jest spełniony, więc nacisnę E, blokuje mi się tutaj, bo ten warunek nie jest spełniony, więc za pierwszym razem się zblokuje, idzie fałszem i dopiero go ustawia. Jeżeli go ustawi, to blokuje mi funkcję tą, czyli już nie zablokuje sobie możliwości otwarcia drzwi. Żeby to wszystko bardzo dobrze zaobrazować, to możemy dodać sobie te widgety, żeby nam to wszystko pokazywało. I teraz tak, ja mam te widgety stworzone, ale żeby je dodać do funkcji, dodajemy sobie event begin play. W sensie, że stworzymy te widgety już na samym początku gry, ale one nie będą widoczne. Widoczne będą dopiero teraz. Dajemy create widget, damy sobie, skopiujemy, damy drugi, bo potrzebujemy dwa. I tutaj mam widget jako door unlocked i widget jako stack door. I teraz klikam tutaj prawym, daję promote to variable, łączę i tutaj robię to samo, żeby stworzyć variable, które będę mógł podłączyć do późniejszych funkcji. Teraz tak, door unlocked to jest ten mój new var, więc sobie zmienię to jako door unlocked, żeby wiedzieć, a drugi jest stack door. Teraz mam ustawione dwa widgety. I pierwszy widget chcę dodać tutaj. Czyli jeżeli nie stoję w boksie i nie użyję tego, to fałszem będzie mi pokazywać, dodamy add to players clean, będzie mi pokazywać stack door. Czyli jeżeli warunek nie jest spełniony, nie mogę otworzyć drzwi, będzie pokazywać mi się stack door na ekranie, ale będzie się to pokazywać cały czas. Więc ja chcę tutaj dodać funkcję raz, że nie będę spamować cały czas E na przykład i nie będzie mi się to pokazywać. Więc dodam tą funkcję raz. Dam sobie delay, czyli opóźnienie i ustawię to na sekundę. I po sekundzie chcę, żeby mi się ten widget z ekranu usunął. Więc daję remove from parent i łączę tutaj stack door. I w tym momencie to przeciągam tutaj jako reset. Kliknę dwa razy i zrobimy to tak, żeby było bardziej widoczne. Czyli tak, nie spełniam warunku, wyświetla mi się raz na ekranie, że drzwi są zablokowane, po minucie usuwa się z ekranu, funkcja się resetuje, wtedy znowu mogę nacisnąć E i znowu się to wyświetli. I tak w kółko, ale z opóźnieniem sekundowym. Drugi widget dodamy sobie, kiedy ta funkcja zostanie spełniona. Czyli funkcja została spełniona, ten widget się nie pokaże, tylko idziemy dalej i tutaj znowu dajemy sobie, to możemy sobie skopiować, to będzie wylał to samo i to dajemy tutaj i tutaj dajemy tak. Tylko z tym, że tu zmieniamy jako door unlocked. I teraz
raz mi się pokaże informacja, że moje drzwi zostały odblokowane, po sekundzie napis zniknie, po sekundzie aktywuje się funkcja warunek door opened. Dzięki temu to będzie warunek spełniony, przez co nie zamknie mi się bramka i będę mógł to używać. Ten warunek zostanie ustawiony, odblokuje się tutaj, wtedy mamy prawdę i idziemy do bramki. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Podchodzę, nie mogę otworzyć, wejdę w boxa, wyjdę w boxa, dalej jest zablokowane. Wejdę w boxa, raz się otworzyło się, stoję w boksie, mogę sobie oczywiście otwierać, zamykać, wyjdę z boxa, wtedy mi to zablokowało funkcję, a ja teraz dodałem warunki, które nie blokują mi tej funkcji. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No jest tego troszkę sporo, jest dużo zagwozdek, więc polecam oglądanie to na raty, zatrzymywanie sobie w konkretnych momentach, które potrzebujecie i wracanie po kilka razy. Ja tak samo się uczyłem, także mam nadzieję, że Wam się to przyda i trzymajcie się do następnego. Hejka, cześć!